Cześć, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj w innej scenerii, w tym samym składzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo często zadawanego pytania, czy day trading ma sens? Wojtku, jak myślisz? Wiesz co, no, wydaje mi się, że to jest trochę niezbyt dobrze zadane pytanie, wiesz. Według mnie prawidłowo zadane pytanie powinno brzmieć, czy kiedy day trading ma sens, wiesz, nie tyle czy, ile kiedy. Wiesz, no z mojego punktu widzenia, kurczę, owszem, on ma sens pod warunkiem, że przede wszystkim masz na to dużo czasu, wiesz, day trading wiąże się, kurczę, no, z niesamowitą ilością czasu, który musisz poświęcić. Pasuje Ci ten styl tradingu, czyli wiesz, mam na myśli to, że no jednak day trading wiąże się z większą ilością pozycji, zazwyczaj. No, to jest może plus tego, prawda? Wiesz co, znaczy plus w jakim sensie, bo Wiesz, masz więcej pozycji, masz większe prawdopodobieństwo, że zyskasz, prawda? Przy większej ilości pozycji, na różnych crossingach, na różnych indeksach. wiesz, no równie... Nie blokujesz kapitału, bo jak tradujesz długoterminowo, no to wiesz, otwierasz sobie jedną, dwie pozycje, bo podejrzewam, że na większe ryzyko w takim czasie Cię nie będzie stać. I w tym momencie jesteś zablokowany, tak? Może to być plus, może to być minus. Wiesz co, tu się nie zgodzę. To znaczy day trading wiąże się z tym, że jesteś jednak narażony na pewnego rodzaju, wiesz, noise i szum z marketu, który jest w tej chwili, no, że tak powiem, dniem i chlebem powszednim na markecie, sam o tym dobrze wiesz. Coraz cięższy jest manualny trading też. Dlatego wiesz, no, day trading sam w sobie, wiesz, jako metoda tradingowa nie jest zła, aczkolwiek wiesz, w tej chwili wydaje mi się, że to już powoli zaczyna być coraz cięższy kawałek chleba. No dobra, a co powiesz na... Ja sądzę, że to jest plus. Day trading, jak nas wskazuje, zamykasz pozycję na koniec dnia, czy intraday, zależy. Jesteś out z marketu, masz czas na to, żeby odpocząć psychicznie, przemyśleć. Każdego dnia możesz sobie wyciągnąć wnioski, co zrobiłeś źle, co zrobiłeś dobrze, co na przykład przy długoterminowym tradingu, no ja sądzę, że to już nie jest takie proste, ponieważ musisz więcej czasu na to poświęcić, musisz poczekać, aż ta pozycja się zamknie, czy zamknie się z losem, czy nie. Znaczy, wiesz co, no tutaj nie chciałbym wchodzić w jakąś dyskusję typu co jest lepsze, czy lepszy jest long term, czy jakiś, wiesz, czy short term, czy day trading, czy scalping, wiesz, to chyba nie o to chodzi. Nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób do niczego namawiać, przekonywać. Ja mogę powiedzieć, wiesz, ze swojego doświadczenia i z tego, co... Ja sam kiedyś tradowałeś, używając day trading tak, techniki, no prawda? słuchaj, no, spędziłem parę ładnych lat tradując wyłącznie w ten sposób. Co Cię zmusiło, że tak powiem? Zmusiło Cię coś, czy sam chciałeś zmienić? Wiesz co, no nic mnie nie zmusiło, znaczy nic mnie nie zmusiło, no to nie jest dobrze, to nie jest dobra odpowiedź. Wiesz co, no day trading, tak jak już wcześniej wspomniałem, wiesz, na to potrzebujesz mnóstwa czasu. Mnóstwa czasu, musisz, kurczę, wiesz, być przed komputerem, spędzać długie godziny, być przed tym komputerem przez, kurczę, wiesz, praktycznie cały dzień, więc jeżeli masz taką możliwość, cieszy Cię to i sprawia Ci to przyjemność, stary, go for it, nie? Po prostu... Czyli jednym słowem, jeśli... Po prostu próbuj, wiesz, próbuj w ten sposób robić pieniądze. No, z mojego doświadczenia wiem, że na dzień dzisiejszy, wiesz, wyrobienie pewnego rodzaju statystyk, stałości, kurczę, wiesz, stałości w sensie, wiesz, profitu, takiego, wiesz, consistent profit, żeby to zrobić, tradując, wiesz, w ten sposób, w jaki się tradowało, powiedzmy 5 czy 10 lat temu. Mam na myśli, wiesz, skalpując, czy tam bawiąc się w jakieś, powiedzmy, dłuższe trady, ale cały czas w zakresie day tradingu, czyli wiesz, zamykamy to przed końcem dnia, no jest coraz ciężej, więc wiesz, no po prostu... Czyli wiesz, jednym słowem, jeśli lubisz emocje i lubisz wpatrywać się w monitory i masz na to czas, to owszem, day trading jak najbardziej, ja tak sądzę. Jak najbardziej, aczkolwiek powiem Ci, że wbrew pozorom z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to najcięższy rodzaj tradingu. Tak. Mimo wszystko to jest wiesz, najcięższy kawałek chleba w tym zawodzie, no bo to tylko pozornie brzmi tak
brzmi tak dobrze, typu, No, ale typu wiesz, jak masz krótka, dobre... krótka ekspozycja, relatywnie mniejsze pozycje, relatywnie mniejsze stopy, oczywiście relatywnie do jakiegoś, wiesz, długoterminowego tradingu, czyli wszystko powyżej jednego dnia. Tak, to wszystko fajnie brzmi, tylko problem polega na tym, że no, jesteś narażony na dużo większe prawdopodobieństwo porażki niż przy rozgrywaniu trochę dłuższych trade'ów, wiesz, no nie ukrywajmy, wiesz, w day tradingu najważniejszym wyznacznikiem wchodzenia w pozycję, no to jest czysta, żywa analiza techniczna, nie wdając się tam w żadne szczegóły, wiesz, czy to będzie price action i inne tego typu, ale generalnie to jest, nazwijmy to, analiza techniczna, wiesz. Znasz moje podejście do analizy technicznej no i sam się też o tym przekonałeś nieraz, że to no, na dłuższą metę nie jest metoda, która, że tak powiem, by Ci zapewniała, wiesz, długoterminową przewagę na rynku, wiesz. Warto oczywiście ją znać i wiedzieć coś na ten temat, ale żeby to była jakaś, wiesz, specjalnie metoda, która zapewni Ci, wiesz, 100% kurczę sukcesu na rynku, no to nie. Z doświadczenia wiemy, że nie. No, a o cóż takiego chodzi, nie? W tradingu. Dokładnie, znaleźć taką strategię. Dokładnie, wyłącznie o stworzenie sobie pewnego rodzaju, wiesz, przewagi statystycznej i to wszystko. I być konsekwentnym w tym. Ale myślę, że w day tradingu też się to da zrobić. Jest też dużo zalet tego typu, tak jak mówiłem. Można psychicznie odpocząć, można uniknąć niespodzianek typu gapy, które są bardzo częstym zjawiskiem na indeksach, surowcach. Wiadomo, jak masz mały stop loss, w day tradingu jest relatywnie mały stop loss w tym momencie, no raczej przez noc może zmienić niespodzianki. No ale tak jak mówisz, no są wady i zalety, tak? Znaczy, wiesz co, żebyśmy się też dobrze zrozumieli i żeby wszyscy, którzy to będą oglądać, żeby też mieli jasny przekaz, przynajmniej jeżeli chodzi o moją stronę. Ja nie mówię, że tego nie należy robić. Moje zdanie jest tylko takie, że day trading na dzień dzisiejszy jest o wiele trudniejszy niż powiedzmy no jakiś długoterminowy trading. Dlaczego sądzisz, że jest trudniejszy w tych czasach, a na przykład 5 lat temu było to łatwiejsze? Bo z tego co rozumuję, tak to mniej więcej wygląda, tak? Z swojego punktu widzenia. No, tak. Znaczy, wiesz co, dlaczego? Biorąc pod uwagę takie kolokwialne stwierdzenie, o którym pewnie wszyscy wiedzą, czyli wiesz, zmiana rynków i tego co się dzieje na marketach, no to przede wszystkim to jest coraz większy udział, wiesz, automatów i HFT na rynku. Wiesz. Czyli jednak. No niestety, no sam wiesz. Maszyny nas zaczynają wybijać. No, akurat wiesz, no masz, że tak powiem, większe doświadczenie w tym niż ja, więc doskonale wiesz, że indywidualnie nie mamy szans, żadnych szans nie jesteśmy, wiesz, jako przeciętni retail traderzy nie mamy w takim bezpośrednim starciu, oczywiście mówię na tej płaszczyźnie, na tym polu walki, czyli na jakimś, wiesz, szybkim day tradingu, szybkim scalpingu, nie mamy szans z automatem. A powiedz mi, czy warto próbować mieszać techniki, na przykład day tradingu ze swingiem? Coś takiego, żeby, bo ja do czego dążę, że transformacja, jeśli ktoś jest day traderem, jak większość z nas na rynku retail jest day traderami, to przejść na swing nie jest to prosty, nie jest to... No ja bym powiedział, że większość traderów jest nie tyle day traderami, ile scalperami. No, może nawet scalpelami, dokładnie. Wiesz, no, i transformacja z day tradingu na scalping jest dla mnie na przykład, jest to wielkie wyzwanie. Czy ze scalpingu na day trading? Przepraszam, z day tradingu na swing. Na swing na przykład. Tak, przepraszam. Wiesz co, no... Słuchaj, wydaje mi się, że to jest też kwestia pewnego rodzaju, wiesz, jakichś, wiesz, osobistych uwarunkowań, wiesz, no niektórzy mają pewne predyspozycje, pewne cechy, które ich predysponują do nie wiem, do day tradingu, bo to będą lubić i to jest to, co będą chcieli robić i na przykład oni się nie odnajdą w takim, wiesz, dłużej terminowym, nazwijmy to, tradingu i z kolei na odwrót, wiesz, słuchaj, no najlepszy przykład, co jedno drugiego nie wyklucza, wiesz, a przykładem tego może być
słuchaj, znasz dwa nazwiska na pewno, wiesz, Warren Buffett, Tak. nie? Czyli wiesz, podejście typowo długoterminowe, nie wkładaj, wiesz, wszystkich jajek do jednego koszyka, wiesz, kup i trzymaj i tak dalej, wiesz, nie? Tak. I Parę portfeli. facet, tak, i to jest facet, który, wiesz, robi pieniądze, no robi pieniądze, prawda? Tak. Nie ma o czym mówić. Wiesz, w opozycji do niego Richard Branson, stary, kurczę, no nie możesz powiedzieć, że facet nie robi pieniędzy, robi tak samo pieniędzy, ale wiesz, jego podejście jest wiesz, screw it, let's do it, kurczę, koniec, wiesz, Tak. no i wiesz, nie ma tutaj jakiejś jasnej odpowiedzi, kurczę, wiesz, czy to jest dobre, czy to jest, wiesz, no dla jednego podejrzewam, że jak i dla Buffetta strategia Bransona byłaby czymś zupełnie, wiesz, nienaturalnym, tak i na odwrót, więc myślę, że to jest dokładnie to samo, nie? Z mojej, tak jak tłumaczę, z mojej... Dużo ludzi na przykład jest uzależnionych od tego, żeby być na rynku. Emocje otwierają te pozycje, zamykają. No ale to jest, wiesz, to jest pierwszy krok do tego, żeby się wyłożyć, no, żeby, wiesz, żeby się wyautować z rynku, żeby, wiesz, wyzerować konto i tyle przecież, słuchaj, w tradingu, ja powtarzam, wiesz, trading jest relatywnie prosty, to nie jest jakieś, wiesz, nie wiadomo jak skomplikowane zajęcie, no tylko, że wiesz, no ludzie sobie w niepotrzebny sposób to utrudniają, no, a utrudniają sobie z różnych powodów, utrudniają sobie ze względu na to, że nie potrafią, wiesz, zapanować nad swoimi emocjami, wiesz, no, emocje rządzą nami, wiesz, targają nami i to jest główny powód, dla którego się, wiesz, wykładamy. Wiesz, psychologia tradingu, myślę, że to jest temat na pewnie następną pogawędkę, ale tak, to jest podstawa tego, że ludzie, wiesz, no, wykładają się na markecie, nie? Także to nie jest kwestia, wiesz, chyba samej metody, nie? I to nie jest, wiesz, jeżeli ktoś się, wiesz, spodziewał tu jakiejś jasnej odpowiedzi typu, nie wiem, day trading to jest to i róbcie tylko to, albo, wiesz, day trading to nie jest to i broń Boże do tego nie podchodźcie, no to pewnie się, wiesz, rozczaruje, no ale to już jest, wiesz, kwestia indywidualnego podejścia. Okej, super. Warto spróbować, nie? Warto wiesz, spróbować, nie? warto spróbować day tradingu, swing tradingu ewentualnie, będziecie widzieć różnice. Ja myślę, że Wiesz, na ten materiał będzie to dosyć będą wyczerpujące odpowiedzi i Znaczy, spotkamy wiesz, no, się w następnych pogawędkach. Nie wiem na ile wyczerpujące, gdyby tak ktoś miał jakiekolwiek pytania, czy coś by było niezrozumiałego, no to oczywiście, wiesz, piszcie, komentujcie, postaramy się na to odpowiedzieć najszybciej jak się da, między jednym wylegiwaniem się na plaży a drugim, no i oczywiście tradowaniem, ale no, chyba to tyle, nie? Jeśli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie naszego YouTube'a i pozdrawiamy. Cześć!